W świecie cyfrowej konsumpcji coraz częściej oceniamy formę zamiast treści. Zamiast słuchać, co ktoś mówi, zatrzymujemy się na tym, jak to brzmi. Dyskusje o sztucznym czy naturalnym głosie zagłuszają sens przekazu, techniki, strategie, metody, które mogłyby realnie coś zmienić. Może więc to nie głos jest problemem, tylko nasza gotowość, by naprawdę usłyszeć. W pułapce formy. Gdy estetyka przyćmiewa treść. W epoce cyfrowej, w której perfekcja audiowizualna stała się nowym standardem, coraz wyraźniej dostrzegamy niepokojącą tendencję. Odbiorcy częściej koncentrują się na technicznej jakości i estetyce przekazu, marginalizując jego merytoryczną wartość. To zjawisko szczególnie mocno uwidacznia się w materiałach edukacyjnych, rozwojowych i treningowych, gdzie kluczowe znaczenie powinna mieć praktyczna użyteczność prezentowanej wiedzy. Priorytety kontra oczekiwania. Zarówno w codziennych doświadczeniach, jak i w przestrzeni internetowej, zwłaszcza pod filmami instruktażowymi czy motywacyjnymi, widać, jak bardzo forma dominuje nad treścią. Komentarze często koncentrują się na tym, czy głos lektora brzmi naturalnie lub sztucznie, czy jest przyjemny dla ucha, zamiast na analizie przekazywanych strategii, metod czy technik. Tymczasem zasadniczym celem takich materiałów jest wspieranie rozwoju, inspirowanie do działania, wprowadzania zmian i doskonalenia własnych umiejętności. Prawdziwie wartościowe pytania powinny dotyczyć tego, jak zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Jak mogę wdrożyć te wskazówki w moim treningu? Co mogę zmienić w swoim harmonogramie? Które narzędzia będą dla mnie najbardziej efektywne? Zamiast tego energia intelektualna i emocjonalna często zostaje skierowana na ocenę jakości dźwięku, montażu czy oprawy wizualnej, a więc elementów drugorzędnych wobec meritum. Głos mistrzów i istota praktyki. Tego rodzaju podejście stoi w jaskrawym kontraście do filozofii największych autorytetów, zwłaszcza w dziedzinach wymagających dyscypliny i samodoskonalenia, takich jak sztuki walki. Mistrzowie od wieków podkreślają prostą, lecz głęboką prawdę. Liczy się skuteczność i działanie, nie forma. Jeśli przekaz niesie wartość, jeśli inspiruje do rozwoju, poprawia umiejętności lub jakość życia, wówczas sposób jego podania, czy to poprzez syntetyczny głos, czy amatorskie nagranie, ma znaczenie marginalne. Skupienie na detalach technicznych kosztem treści bywa formą intelektualnej prokrastynacji. Wymaganie idealnego głosu czy bezbłędnego montażu często stanowi wygodne usprawiedliwienie dla braku działania. To subtelna forma unikania odpowiedzialności za własny rozwój. Wezwanie do zmiany perspektywy. Oczekiwanie wysokiej jakości przekazu jest naturalne, jednak stawianie jej ponad wartością merytoryczną prowadzi do utraty sensu. Profesjonalne podejście wymaga przypomnienia, że to treść i jej zastosowanie, a nie forma, są katalizatorem realnej transformacji. Dlatego warto świadomie zmienić perspektywę odbioru. Zamiast oceniać lektora czy estetykę produkcji, skupmy się na tym, co możemy z przekazu wydobyć i jak wprowadzić to w życie. Dopiero wtedy konsumowanie treści staje się aktem dojrzałym i konstruktywnym. Prawdziwa wartość materiału nie tkwi w jakości dźwięku czy liczbie polubień, lecz w tym, czy prowadzi do rzeczywistej zmiany w myśleniu, działaniu i wynikach odbiorcy. Zakończenie. Ku świadomej konsumpcji wiedzy. Zamiast szukać wymówek w niedoskonałościach formy, poszukujmy inspiracji w treści. Niech każdy przekaz stanie się impulsem do działania, refleksji i wzrostu, niezależnie od tego, w jakim opakowaniu został podany. Na tym właśnie polega dojrzałość w przyswajaniu wiedzy, na umiejętności dostrzegania wartości nie w brzmieniu, lecz w przesłaniu. To jest jak palec wskazujący drogę na księżyc. Nie skupiaj się na palcu, bo nigdy nie zobaczysz chwały niebios.